Piękne, zwisające kwiaty osadzone na łodydze pokrytej włoskami. Długie, wąskie liście. Kolor kwiatów może być nie tylko fioletowy, ale również biały, różowy, w ciemnym i jasnym odcieniu. Jeśli uprawiasz warzywa i masz dostęp do tej rośliny, jesteś szczęściarzem. Żywokost. Świetny materiał na biopreparaty, które są łatwe w przygotowaniu i bezcenne dla naszego ogrodu. W tym odcinku powiem o tym, co można przygotować z żywokostu i dlaczego jest tak cenny dla naszych warzyw. Powiem też o tym, gdzie można spotkać tą cenną roślinę. Serdecznie witam na kanale Ogrodis M i zachęcam do oglądania. Zacznę od tego, gdzie pozyskać tą roślinę. Żywokos zasiedla brzegi jezior, stawów, wilgotne łąki, rowy, obrzeża lasów rosnących na podmokłych terenach. Mówiąc krótko, lubi stanowiska wilgotne. Żywokost może też być ciekawą rośliną ozdobną w naszym ogrodzie. Warto zaopatrzyć się w sadzonkę. W internecie jest dużo ofert. Pamiętajmy jednak, by stworzyć mu odpowiednie warunki, czyli podobne do tych, w których rośnie w naturze. Dobra, żyzna gleba z łatwym dostępem do wilgoci. Żywokost jest jednak rośliną ekspansywną, łatwo rozsiewającą się po ogrodzie. Weźmy to pod uwagę, planując jego zakup albo miejsce w ogrodzie, lepiej gdzieś na obrzeżach, gdzie nie będzie nam przeszkadzał, chociaż jego nasiona to potrafią się roznieść daleko. Też weźmy to pod uwagę. Ale dlaczego żywokos jest tak cenny dla naszych warzyw? Z żywokostu możemy przygotować gnojówkę, która jest ceniona głównie za dużą zawartość potasu. Potas z kolei jest bardzo potrzebny, gdy warzywa zaczynają kwitnąć i owocować. Żywokos zawiera też dużo azotu. Więcej azotu zawierają młode rośliny. Potas jest bardziej dominujący w roślinach kwitnących. Przygotowanie gnojówki jest banalnie proste. Zebrany żywokos wkładamy do wiaderka. Pamiętajmy jednak o tym, by nie było to wiaderko metalowe, gdyż mogłoby wejść w niekorzystną reakcję. Teraz zalewamy wodą, tak by żywokos był w pełni namoczony. Możemy mu nieco pomóc się zanurzyć. Wiaderko odstawiamy w zacienione miejsce i czekamy. Gnojówka będzie gotowa po około 14 dniach. Czasami przy mniej sprzyjającej pogodzie musimy odczekać dłużej, nawet do 4 tygodni. Dzieje się tak, gdy temperatura powietrza jest zbyt niska. Przy wyższych temperaturach fermentacja przebiega szybciej i po 2 tygodniach możemy mieć już gotowy preparat. Po czym poznać, że gnojówka jest już gotowa? Na powierzchni przestaną pojawiać się bąbelki świadczące o fermentacji. Poza tym liście, kwiatuszki znikną, rozłożą się, pozostaną tylko łodygi. Dobrze od czasu do czasu przemieszać gnojówkę, na pewno to też troszeczkę przyspieszy rozkład i fermentację. Czy gnojówka z żywokostu śmierdzi? No jak na przyzwoitą gnojówkę przystało, ma swój specyficzny zapach, ale mniej intensywny niż gnojówka z pokrzywy. Tak to wygląda po 3 dniach. Widać, że preparat puszcza bąbelki, fermentuje i niebawem będzie z tego wyśmienita gnojówka. Chcąc odżywić rośliny, gnojówkę musimy rozcieńczyć, zachowując proporcje 1:5, czyli na przykład 1 litr gnojówki na 5 litrów wody.
Gnojówka z żywokostu to znakomita odżywka dla naszych warzyw. Możemy nią podlewać pomidory, papryki, bakłażany, ogórki, cukinie, dynie, ale również kwiaty, krzewy i drzewka owocowe. Taki preparat przygotowany z gnojówki nadaje się też do oprysków przeciw szkodnikom, na przykład na mszyce. Zaleca się też stosować go na szkodniki warzyw kapustnych, na przykład na bielinka. Jeśli jednak nie mamy gotowej gnojówki, a potrzebujemy preparat na szkodniki, możemy przygotować wywar. Na 10 litrów wody potrzebujemy wtedy około 1 kg ziela. Gotujemy około 30 minut. Może być nieco dłużej. Studzimy i bez rozcieńczenia opryskujemy rośliny. Żywokos to cudowna roślina, skarb dla ekologicznego ogrodnika. Gnojówka z niego dostarczy naszym warzywom azotu i potasu, ale nie tylko, bo ma też wiele innych cennych składników. Szczególnie przydatna z chwilą pojawienia się na roślinach pierwszych kwiatów. Poza tym jest pomocny w walce ze szkodnikami. Wy korzystacie z dobrodziejstw żywokostu, a może macie inne sposoby na dożywianie warzyw i innych roślin w ogrodzie? Zachęcam do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.